Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o sytuacji politycznej w Polsce. Platforma Obywatelska traci bardzo mocno swoje poparcie. Czy to stały trend, czy to tylko wahnięcie? No i czy 6 sierpnia prezydentem zostanie formalnie Karol Nawrocki? Co się będzie działo na polskiej scenie politycznej? O tym za chwilę porozmawiam z moimi gośćmi. Przypominam, że w lipcu trwa konkurs dla słuchaczy, widzów Układu Otwartego. Możecie Państwo zostać uczestnikami Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Tak jak w zeszłym roku mamy 10 miejsc dla słuchaczy Układu Otwartego. Proszę wyślijcie tekst nie dłuższy niż jedną stronę, może być pół strony, pokazujący 3 rzeczy, w których waszym zdaniem rząd i prezydent, przyszły prezydent powinni się zgadzać. 3 najważniejsze sprawy, w których powinni prowadzić wspólną politykę. Do części z Państwa odeślemy wtedy ankiety z prośbą o wypełnienie jej z wszystkimi szczegółami. Zapraszam serdecznie. Link do szkoły i adres mailowy znajdziecie Państwo pod nagraniem. Tyle zapowiedzi, zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Tomasz Sawczuk, Polityka Insight, a wcześniej Kultura Liberalna. Łukasz Warzecha, Do Rzeczy, wcześniej też Do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tych sondaży, które pojawiły się po ostatnich wydarzeniach. W 2 kolejnych sondażach Platforma Obywatelska traci około 7%, czyli to tąpnięcie, jeśli ono się potwierdzi, no to zapowiada jakieś chyba poważne zmiany na polskiej scenie politycznej. Czy waszym zdaniem tak jest, czy to jest po prostu wahnięcie w wyniku przegranej wyborach i to potem wróci do normy? No, żeby mówić o poważnych zmianach, to jeszcze na pewno jest za wcześnie. Jest tak, że mamy początek sezonu wakacyjnego, jest tak, że mamy zamieszanie wokół wyborów prezydenckich w tej części elektoratu, no właśnie Koalicji Obywatelskiej największe, gdzie część osób może popierać to, że trzeba przeliczyć głosy, część uważa, że kurs na to przeliczanie jest zbyt radykalny i to się może nie podobać. Tak naprawdę nie wiemy, jeśli ten spadek jest realny, to nie wiemy nawet, która z tych grup, może obie po trosze, mogły odpłynąć od Koalicji Obywatelskiej, a tym bardziej nie wiemy do kogo. To jest taki moment, który potencjalnie otwiera scenę polityczną na jakieś nowe inicjatywy, no bo mamy dość dużo czasu do kolejnych wyborów parlamentarnych, no więc to jest taka sytuacja, w której niektóre osoby mogą się zastanawiać nad tym, czy nie warto byłoby stworzyć czegoś nowego. No słyszymy już o 3 nowych inicjatywach, które gdzieś tam się... 3? No ja słyszałem o 3, które gdzieś tam w tle Ale jakich 3? się formują. No Wadim Tyszkiewicz się przyznał, że myśli o jakiejś nowej partii, tak. No, z tego, co można dzisiaj było rano przeczytać w Rzeczpospolitej, a co skądinąd również słyszałem, no to środowisko Arkadiusza Musia się również zastanawia nad tym, czy by jakiejś partii nie powołać. No i w trzeciej mam zbyt mało potwierdzone informacje, żebym jeszcze mógł powiedzieć, o co chodzi, ale z tego, co wiem, no to taka prawdopodobnie jakaś centroprawicowa inicjatywa również gdzieś tam może się rodzić. Na razie to są wszystko oczywiście szczątkowe pomysły, no ale mówię o tym dlatego, że w kontekście ewentualnie tej zniżki Koalicji Obywatelskiej, no to ryzyko porażki obecnej koalicji rządzącej w 2027 roku jest na tyle poważne, że mogą przychodzić ludziom z tej strony liberalno-demokratycznej do głowy pomysły, że może jakieś inne partie lepiej by elektorat zagospodarowały. Łukasz, czy ty uważasz, że to ryzyko porażki i przegrania wyborów jest poważne? Przez obecny obóz rządzący szeroko rozumiany. Po kolei różne te sprawy. Po pierwsze, te inicjatywy, o których pan mówił, no to jest tak jak ze wszystkimi właściwie takimi inicjatywami. To znaczy one nie mają żadnych szans, ponieważ system finansowania partii politycznych jest tak ułożony, media, także społecznościowe są tak ułożone, że jakaś kanapa sobie może powstać. Takie kanapy powstają, o których większość ludzi w ogóle nie ma pojęcia. 99% ludzi nie ma w ogóle pojęcia, że one istnieją. Na przykład ciekaw jestem, ile osób wie, że własną partię ma pan Marek Jakubiak.
podejrzewam, że jakiś nawet mniej niż 1% wyborców. Więc to w ogóle nie ma kompletnie szans, chyba że, tak jak to było z kilkoma partiami w przeszłości, które miały stanowić przybudówkę do głównego statku Platformy Obywatelskiej, czyli Ruch Palikota, Nowoczesna, potem Polska 2050, będzie ta partia miała pewne zakulisowe poparcie i planowo będzie wystawiana jako na przykład coś następnego po Polsce 2050, po porażce pana Hołowni. No, jeżeli wśród tych projektów jest taki właśnie, no to on wtedy zajmie to miejsce, ale to nie ma nic wspólnego z naturalnym procesem rośnięcia partii w wyniku budowania poparcia czy gromadzenia ludzi autentycznie zainteresowanych taką ideą. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście mamy dużo czasu do wyborów i ja wciąż uważam, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, że ten rząd i ten Sejm dotrwają do końca kadencji, niż że nie dotrwają, bo jest zawsze potężny nacisk ze strony całego aparatu ludzi podwieszonych pod władzę, żeby nie skracać kadencji Sejmu, co zresztą też przecież nie dzieje się na pstryknięcie, a wyłącznie w trybie jednego z 3, jeżeli można tak powiedzieć, sposobów, które są opisane w Konstytucji, więc to jest mało prawdopodobne. Natomiast rzeczywiście problemy tej koalicji są realne i ten sondaż w jakiejś mierze jest ich odbiciem. Zgadzam się tutaj, że trzeba by mieć ten sondaż rozbity na grupy, które deklarują, że przenoszą swoje poparcie albo opuszczają Koalicję Obywatelską jako swoją ulubioną partię i dowiedzieć się, dlaczego to się dzieje. Można tutaj różne przyczyny wynaleźć. Jedna z nich to jest ta, o której pan Sawczuk mówił, czyli to jest kwestia stosunku do niejasnego, chwiejnego, dziwnego kursu dotyczącego wyniku wyborów, no ale myślę, że może być też w tej grupie kwestia ludzi, którzy na przykład autentycznie zaczęli się bać, co się dzieje w kwestii migrantów i polskiej granicy zachodniej. Jakaś część. Ciekawe jest to, że faktycznie nie widać w tym sondażu, komu wyraźnie przybywa tych wyborców, którzy odchodzą od Koalicji Obywatelskiej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. 2 sondaże oczywiście, no to już jest jakiś malutki trend, ale trend taki prawdziwy to by było, gdyby te sondaże na przestrzeni powiedzmy 2 miesięcy pokazywały systematyczny spadek albo stabilizację, ale na niższym poziomie niż poprzednio. To wtedy byśmy mogli mówić o trwałym zjawisku. Jak powiedziałem, to nie zmienia postaci rzeczy, że koalicja jest niespójna i niezborna. Czekają teraz rekonstrukcja rządu, co zawsze oznacza duże problemy z ułożeniem tego układu na nowo. Stoi przed nią kwestia tego, czy zmieniać marszałka Sejmu, czy nie i opór ze strony pana Hołowni, jeżeli chodzi o opuszczenie przez niego stanowiska. No i tutaj zderzenie z lewicą i przede wszystkim ten bardzo mocny wizerunkowy problem, który mobilizuje głównie opozycję, czyli właśnie wspomniana przeze mnie kwestia migracji. To jest rzeczywiście problem dla pana premiera. On próbuje jakoś się z tym uporać, ale te próby na razie nie wychodzą mu za dobrze. No właśnie, tuż przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać naszą rozmowę, podano, że premier ogłosił, że będą kontrole na granicach z Niemcami, przywrócone kontrole Nie. na granicach z Niemcami i Litwą. To znaczy o granicy z Niemcami nic nie wiem, o granicy z Litwą tak, być może to jest wiadomość rzeczywiście tak dokładnie brzmiąca, bo to, co pan premier... Przywracamy czasową kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą, poinformował we wtorek Donald Tusk. To jest informacja dosłownie sprzed to jeżeli to jest tak, godzinę. poprzednio pan premier mówił o tym, że na konferencji prasowej, że nie będą wpuszczane osoby, których dokumenty budzą wątpliwości, ale powiedział to w takiej formie, że tak naprawdę nic za tym mogło nie stać równie dobrze, czy żadna zmiana praktyki działania Straży Granicznej. Natomiast przywracanie kontroli, no to jest rzeczywiście już zupełnie co innego. Tylko jakby zastanawiam się, czy to rzeczywiście rozwiązuje problem, który istnieje, bo problem polega na tym, że Polska zgodziła się z Niemcami na procedurę inną niż readmisja, czyli na przekazywanie migrantów, którzy w teorii dopiero co próbowali przekroczyć granicę z Niemcami. To jest coś, co ja nazwałem procedurą pozornego wewnętrznego pushbacku wewnątrzunijnego, a co umożliwiało Niemcom manipulację, czyli dowożenie na granicę migrantów gdzieś z wnętrza kraju i twierdzenie, o proszę bardzo, oni dopiero co próbowali przekroczyć granicę z waszej strony. Więc zastanawiam się, jak wprowadzenie czy przywrócenie tych kontroli
jaki będzie miało wpływ na tę konkretnie procedurę. Czy to ją zatrzymuje, czy nie? No bo ja tutaj widzę głównie problem. Mhm. No, problemu to w ogóle nie. Problem jest dużo głębszy z wielką falą migracyjną, z którą mamy do czynienia. No też bez przesady, nie mamy do czynienia z wielką falą migracyjną. No, mówię, mamy do czynienia z wielkimi ruchami migracyjnymi od wielu lat. Ja nie mówię teraz o Polsce, tylko mówię o tym, co się dzieje, coś na świecie. Także to jest problem globalny, nie tylko polski. Okej, znaczy jeśli spojrzeć na dane, to nie chcę już wchodzić w głębszą dyskusję o migracji, ale obecny stan migracji nie jest liczbowo ani procentowo istotnie większy niż migracje, z którymi mieliśmy do czynienia historycznie. No, jeśli porównać migrację, nie wiem, po II wojnie światowej, no to wtedy to były prawdziwe migracje w porównaniu z tym, co się dzieje teraz, to skala obecnych migracji jest mniejsza. Procentowo zwykle jest tak, że około 3% populacji świata migruje gdzieś za granicę. Większość w ogóle migracji, które się dzieją na świecie, to są migracje wewnętrzne w ramach jednego kraju. To jest 80% światowych migrantów. Oczywiście, kiedy sytuacja zmienia się w danym kraju i w przypadku Polski tutaj zjawisko polega na tym, że w ostatnich latach mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem liczby imigrantów pojawiających się w kraju, no ze względu na zmianę po prostu statusu gospodarczego Polski, która się wzbogaciła i stała się dużo bardziej atrakcyjnym miejscem do emigracji. No i oczywiście również w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę i związanych z tym ruchów, no to ta liczba migrantów do Polski rośnie, ale to nie można też mówić, że mamy do czynienia z właśnie taką wielką falą, bo to jest, jeśli spojrzeć w dane, to nie jest tak do końca. No, w Polsce mieliśmy z wielką falą po wybuchu wojny, tak? A to było zupełnie No coś tak, innego. tylko- Natomiast na świecie, no mamy do czynienia. Znaczy, jakkolwiek możemy mówić, czy to jest dużo, czy mało, to jest rzecz względna, tak? Każdy z nas ma swoją ocenę tego, ale na pewno jest to problem społeczny w bardzo wielu Nie, krajach tylko i o tym duża część społeczeństwa o tym nie bardzo wiem, jasno mówi. czy celowo, bo troszkę odebrałem wypowiedź pana Sawczuka jako pewnego rodzaju manipulację, no bo jedna rzecz Nie, to jest mówienie... Przepraszam, nie manipulowałem w żadnym momencie. Jedna rzecz Też to jest, nie. no trochę tak i chcę wyjaśnić, dlaczego tak uważam. Jedna rzecz to jest mówienie o migracjach w sensie liczbowym i procentowym, a zupełnie inną rzeczą jest mówienie o tym, skąd te migracje przychodzą. No bo jeżeli te migracje są w ramach jednego kontynentu i ludzi bliskich sobie kulturowo, na przykład w Europie, to jest kompletnie inna sprawa niż wtedy, kiedy do Europy migrują, nie wiem, Somalijczycy czy Afgańczycy. No i tutaj jest problem przede wszystkim. Procentowo i liczbowo migracja z krajów na przykład upadłych, tak jak mieliśmy niedawno w Szczecinie obywateli Erytrei i Somalii, to są oba kraje upadłe, może być minimalna, może wynosić, nie wiem, kilkanaście tysięcy osób, a uciążliwość tej migracji, poziom przestępczości, która ona ze sobą przynosi i zderzenia kulturowego może być równy migracji kilkuset tysięcy w ramach jednego kontynentu, czyli w ramach Europy. No więc nie porównujmy, bo to jest trochę porównywanie, czy porównanie śliwek z gruszkami. No to są dwie zupełnie inne rzeczy, jeżeli mówimy tylko o liczbach, a jeżeli mówimy, skąd ta migracja przychodzi. No i też oczywiście, jeśli mówimy o W problemach, związku które... z tym, że to są dwie różne rzeczy, to nie manipulowałem, tylko powiedziałem o tym, czy mamy do czynienia z falą. Okej, tak czy inaczej przez część społeczeństwa w każdym razie jest to postrzegane jako problem i na pewno to jest kwestia, która wywołuje emocje i która jakieś konsekwencje również, jeśli chodzi o sympatie polityczne, będzie miała. No, rzecz jest bardzo dynamiczna, więc pewnie jeszcze trudno powiedzieć, czy to bardzo zaszkodzi rządowi, czy obecne działania rządu w jakiś sposób jakby uspokoją sytuację i na granicy przede wszystkim, ale też tak, no, poczucie społeczne. Chciałem, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o tym, jakby, czy waszym zdaniem to, co się teraz dzieje, co się dzieje i po wyborach, i co się działo w trakcie wyborów, czy to pokazuje, że tak naprawdę ten duopol już się kończy i że to, co będzie teraz, to już nie będzie kolejna powtórka, tak? Że jakby te maszyny są już są zużyte i też to Prawo i Sprawiedliwość też, to wcale nie ona musi być głównym beneficjentem kłopotów koalicji rządowej. Znaczy, po pierwsze, oczywiście myślę, że nie wiemy i uczciwa odpowiedź brzmi tak, że nie wiemy. Teraz możemy pospekulować, co jest możliwe. No więc wydaje mi się, że o wypaleniu się duopolu, no to się rytualnie mówi od już iluś lat i to się nie dzieje. I nie dzieje się nie bez powodu. Po prostu to są silne partie polityczne, które reprezentują dość szerokie grupy społeczne. Te grupy nie znikają z dnia na dzień i żeby przerzuciły swój głos na kogoś innego, no to musiałaby być inna ekwiwalentna partia, która jest w stanie reprezentować ich interesy i wartości.
W przypadku Prawa i Sprawiedliwości ono jest bardzo silnie zakorzenione w niektórych grupach społecznych i nie widać, żeby na przykład Konfederacja była w stanie wśród osób starszych na przykład przejmować głosy. Konfederacja pewnie będzie mogła z kolei wśród mieszkańców wsi głosy zdobywać i tutaj kwestia wartości konserwatywnych, które reprezentuje, będzie wiarygodna dla osób religijnych na przykład. I tutaj jest konkurencją realną dla Prawa i Sprawiedliwości, natomiast widać też, że PiS dostrzega, że istnieje problem tego, że Konfederacja zagraża tej partii i to też powoduje, że PiS będzie się pewnie radykalizował z czasem. Tak właśnie, żeby ta różnica pomiędzy PiS-em a Konfederacją zmalała i żeby kiedy będzie głosowanie w wyborach parlamentarnych, będzie chodziło o to, żeby uzyskać większość, no i będziemy, wiadomo, mieli system D'Hondta, który premiuje partię z wyższymi wynikami, no to wtedy będzie mógł PiS argumentować tak samo, jak argumentowała Platforma w poprzednich wyborach, że warto głosować na największego. No. A jednocześnie widać też takie ruchy gdzieś próbujące wykraczać poza ten podział pomiędzy PiS-em i Konfederacją. No, wybór Karola Nawrockiego tutaj jest ciekawym przypadkiem, no bo wygrał w wyborach między innymi dlatego, że jego autentyczne poglądy przypuszczalnie są nawet bliżej Konfederacji niż Prawa i Sprawiedliwości. I to jest pewien taki pomost między tymi środowiskami, który teoretycznie mógłby prowadzić do tego, że to będzie w przyszłości jedna szersza formacja, ale inne procesy w Konfederacji powodują, że wcale tak się nie musi stać. To jest ta scena prawicowa. Po stronie Platformy sytuacja jest podobna. To redaktor Warzecha mówił o tym, że te nowe byty pewnie się nie uda, że to pewnie nie będą udane inicjatywy i wypada się z tym zgodzić. Na razie nie widać potencjału, żeby one mogły zagrozić Platformie w jakikolwiek sposób. No i również z tego powodu, że jest to bardzo silnie umocowana partia, ma wielu reprezentantów w samorządach, prezydentów miast, ma duże pieniądze z budżetu oczywiście, ma dużą rozpoznawalność. Donald Tusk jest wciąż jednak najważniejszym obecnie graczem obok Jarosława Kaczyńskiego na polskiej scenie politycznej i to się przypadkiem nie zmieni. Rafał Trzaskowski, mimo że nieznacznie przegrał wybory parlamentarne, wciąż jest prezydentem Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Także rozbijanie duopolu to nie jest takie proste zadanie. Nie jest proste, to prawda i jakby już mieliśmy wiele obrotów, prawda, i wiele razy to przepowiadano, ale jednak w tych wyborach było tak, że zwłaszcza w pierwszej turze, tak, no bo druga tura wiadomo, że już przyciąga wszystkich, no łączna liczba tych głosów nie na duopol, bo już było chyba rekordowo dużo, a poza Około tym 40%. Największa. też mamy największa w historii. No i też mam takie poczucie, że ci dwaj liderzy, i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński, coraz mniej czują to, co się dzieje. No ta historia z kwestionowaniem wyniku wyborów. Ale Mam wrażenie, że tutaj Donald Tusk nie trafia w odczucia całości swojej grupy wyborczej. Części tak, nie? Wystawiając, nie wiem, czy to było, na ile to było celowo, na ile to się po prostu ten Roman Giertych mu się wymsknął. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których też tego spadku popularności, tego kompletnego zamieszania. Osoby o bardzo liberalnych poglądach, prawda, wybierały Platformę Obywatelską, czy tam Koalicję Obywatelską, a tutaj mają Romana Giertycha, który w ostatnich dniach stał się twarzą tego. Dwa zdania bym się odniósł i oddam głos, jeśli mogę. Jednak Jarosław Kaczyński postawił na Nawrockiego. To sugeruje, że jego wyczucie nie jest najgorsze, skoro to był właśnie ten kandydat, który był zdolny do zwycięstwa. Ale też już postawił właśnie na polityka, nie na polityka swojej partii, tak? Musiał zrobić już coś, żeby wygrać, to musiał już wyjść poza PiS. Żeby utrzymać władzę. Tak. Czyli utrzymał. Natomiast co do kwestii liczenia głosów Romana Giertycha, Donalda Tuska, no to zwróćmy jednak uwagę, że właśnie w imię tego, czy w interesie tego, żeby Koalicja Obywatelska się nie rozpadła, no to jedną z taktyk jest, coś podobnego zrobił Jarosław Kaczyński po wyborach w 2023 roku. To znaczy taki kurs na radykalizację po to, żeby utrzymać jednak wszystkich w szeregu, żeby ta partia się nie rozeszła, żeby nie było jakichś pomysłów, że może coś lepszego, powoływać coś innego zrobić, no to zrobić coś takiego, co jednak wszyscy się albo muszą podpisać, albo siedzieć cicho, albo jak ktoś by próbował wyjść w tym momencie, to będzie określony jako zdrajca. No i to jest takie posunięcie właśnie, żeby na chwilę wszystkich przytrzymać i potem już będzie głupio uciekać, więc partia została uratowana. Także akurat to są sygnały tego, że ten duopol raczej się podtrzymuje, a nie, że on się kruszy. No to ja się tutaj jednak nie zgadzam. Zacznę od deklaracji, że chyba byłbym najszczęśliwszym człowiekiem w Polsce, gdyby ten duopol się wreszcie zawalił, ale oczywiście takie procesy nigdy się nie dzieją na zasadzie jednego wielkiego wydarzenia. No chyba że mówimy o wyniku wyborczym.
Ale dlaczego się nie zgadzam? Po pierwsze, biologii się nie oszuka. Jarosław Kaczyński skończył 18 czerwca 76 lat. Jest bardzo starszym człowiekiem, który ma swoje lepsze momenty i lepsze wystąpienia, wciąż jeszcze mu się zdarzają, ale w bardzo wielu momentach widać już jego wiek. No, ile on ma jeszcze przed sobą wyborów, w których będzie w stanie te partie pilotować? No pewnie jeszcze następne, ale widać, że jest to nawet z czysto fizycznego, już nie mówię o intelektualnym poziomie, jest to dla niego po prostu coraz trudniejsze. I w momencie, kiedy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego z tych czy innych powodów, bo może w końcu zdecyduje się sam odejść, chociaż raczej nie sądzę, nie wygląda na to, ta partia przeżyje wstrząs i rozpocznie się tam walka o władzę. A ten duopol jest tak skonstruowany, że to są dwie strony tej samej monety. Jeżeli jednej zabraknie, to druga prawdopodobnie straci niejako oparcie. Pan Donald Tusk lat 67, no też nie jest najmłodszy, chociaż wciąż jest o te 9 lat młodszy od pana Jarosława Kaczyńskiego. Więc jeżeli chodzi o PiS, to przede wszystkim niemożność przetrawienia tego, co się wydarzyło w 2023 roku, wskazuje na zużywanie się tej formuły. Jeśli się posłuchało tego, co mówiono podczas kongresu w Przysusze, gdzie pan Kaczyński został po raz 7 wybrany prezesem Prawa i Sprawiedliwości, to tam nie było żadnego konstruktywnego przetrawienia wyniku wyborczego z 2023 roku. Pan Kaczyński przyjmuje, że pewne rzeczy się elektoratowi mogły nie podobać, ale tam nie ma żadnej głębszej refleksji i ludzie, którzy to obserwują i którzy swój głos w pierwszej turze oddali na innych kandydatów szeroko pojętej prawicy, no widzą kogo? Siedzi se pan Terlecki, siedzi se pan Sasin, pan Morawiecki, który jest przez ogromną część prawicowego elektoratu i słusznie wprost znienawidzony. Oni tam wszyscy siedzą, są tam cały czas, są wiceprezesami, część z nich jest nadal wiceprezesami, więc dodanie tutaj jako kwiatków do kożucha pani Krupki czy pana Tobiasza Bocheńskiego niczego specjalnie nie zmienia. I to nie jest oczywiście tak, że PiS-owi spadnie z dnia na dzień poparcie o 15 punktów procentowych. Ale to jest tak, że gdybym nie miał dzisiaj prognozować, to w wyborach parlamentarnych bardzo moim zdaniem już zbliżą się notowania Konfederacji do notowań PiS-u, a być może będzie tak, że notowania Konfederacji plus notowania pana Brauna, tu duże być może, bo jak pan Braun sobie poradzi w wyborach parlamentarnych, nie jest dla mnie takie oczywiste, ale załóżmy, mogą być niemalże jednakowe, jak notowania PiS. Oczywiście mamy rzeczywiście system D'Hondta, słusznie pan zwrócił na to uwagę, więc on będzie premiował tego, kto indywidualnie zdobył najwyższy wynik, ale dysproporcja pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a pozostałymi ugrupowaniami, czy jednym ugrupowaniem być może, które wejdzie do parlamentu z prawicy, nie będzie już tak wielka, jak to było do tej pory. I tak właśnie będzie wyglądało kruszenie się duopolu. Po tej drugiej stronie sytuacja wygląda trochę inaczej, no ale to też jest pytanie, jak swoją rolę dalej widzi pan Donald Tusk, bo tak jak pan Jarosław Kaczyński zbudował PiS na sobie i wokół siebie i to jest partia tak bardzo autorska, że wraz z jego odejściem, moim zdaniem, ona się, tak jak powiedziałem, skończy kompletnie w tej formie. No to też widać po eksperymencie, jakim było odejście pana Tuska na pewien czas i przejęcie partii przez pana Schetynę, przez panią Ewę Kopacz, że to nie idzie. Bez pana Tuska to nie idzie. Więc to też jest oczywiście partia autorska. I na razie ta droga polityczna pana premiera, no, wygląda, powiedziałbym, średnio. To znaczy, rzeczywiście wybory wygrał, ale nie sam. Musiał oddać, jeżeli można tak powiedzieć, część miejsc trzeciej drodze, bo przecież jego manewr wykonany tuż przed wyborami w 2023 roku do tego się właśnie sprowadzał, do powiedzmy przekazania części miejsc czy części głosów trzeciej drodze, więc nie wygrał tych wyborów sam, na pewno nie wygrał ich tak jak pan Jarosław Kaczyński w roku 2015. Teraz przegrał tak naprawdę jako lider swojego obozu wybory prezydenckie i właściwie to jest też pytanie o jego osobisty plan. Polityka czasem bywa spersonalizowana. Czy tym planem jest trwanie na stanowisku ewentualnie przegranego lidera obozu po 2027 roku? A może już nie, może już mu się nie będzie chciało.
Może będzie chciał powtórzyć trochę manewr z roku 2014, który się okazał dla niego dosyć szczęśliwy. I to też by sprzyjało osłabieniu tego duopolu. Ale tak jak powiedziałem, podsumowując, to nie będzie raczej jakieś jedno wydarzenie, ale kolejne wydarzenia, kolejne sondaże, kolejne wyniki wyborów będą konsekwentnie prowadziły do tego, że moim zdaniem, jakbyśmy się spotkali za powiedzmy 8 lat, to 8 czy 10 lat, to już będziemy w innej kompletnie politycznej rzeczywistości. To mówmy się, że za 8 lat wrócimy do tego wątku, a tymczasem porozmawiajmy o tym jeszcze, jak duży wpływ na tę sytuację, na dynamikę polityczną może mieć Karol Nawrocki, jeśli zostanie formalnie prezydentem 6 sierpnia. I tu oczywiście pytanie, czy waszym zdaniem zostanie, moim też zostanie. Właśnie trwa w tej chwili bardzo burzliwe posiedzenie Sądu Najwyższego. Tam są demonstracje przerywane, nawet były na moment zaś przerywane obrady. Blisko Studio. Realizacja nagrań studyjnych i filmów. Sprawdź naszą ofertę na bliskostudio.pl. Po pierwsze, czy twoim rozumiem, że tu uważasz, że zostanie? Po pierwsze, czy uważasz, że zostanie? A jeśli tak, to jakby z czym to się wiąże? Znaczy, jaka może być dynamika zdarzeń? Czy on może być, no wiadomo, że będzie dużym graczem, no bo jest prezydentem, tak? Może być słabym albo mocnym prezydentem, ale no właśnie, czy to nie jest tak, że on może tutaj tę scenę polityczną dosyć mocno przestawić, wbrew pozorom, wbrew tego, co myśleliśmy, kiedy zaczynał swoją kampanię? No, czy wszystko wskazuje na to oczywiście, że zostanie prezydentem. Natomiast jeśli spojrzeć w przyszłość, to wydaje mi się, że że Nawrocki będzie chciał osłabić rząd, no to się wydaje oczywiste, no to jest zresztą deklarowane przez jego współpracowników, więc no, wiemy już, że będzie składał ustawy, które będą niewygodne dla rządu, będzie na pewno proponował, będzie na pewno zwoływał na przykład posiedzenia Rady Gabinetowej czy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby pokazać, że to on jest tym najwyższym przedstawicielem władz polskich i w tym sensie właśnie pokazywać, że ten rząd jest na tej schodzącej fali, powiedzmy. A czy też będzie on próbował odegrać rolę lidera? Natomiast właśnie to, co mi się wydaje ciekawe, to, że jednocześnie Nawrocki jest pewnie symptomem pewnego przekształcenia politycznego po prawej stronie. I widać wyraźnie, że tam się wyłania jakaś nowa forma tego, czym będzie prawica w przyszłości i że ta forma gdzieś się mieści jak na razie między PiS-em a Konfederacją. Że to nie jest ani Konfederacja, dlatego że Konfederacja jako ta formuła taka silnie, do tej pory przynajmniej, silnie wolnorynkowa i nacjonalistyczna mogła apelować do zbyt wąskiej grupy wyborców. Tutaj Mencen próbował to przełamać, apelując właśnie też do takich trochę wyborców miejskich, którzy może nie są aż tacy konserwatywni, ale mają, na przykład nie lubią podatków, albo nie lubili obostrzeń covidowych, albo różnych generalnie obostrzeń nie lubią, czy klimatycznych, czy jakichś innych. I to była próba poszerzenia, no natomiast jeszcze Prawo i Sprawiedliwość ma ten elektorat mniej zamożny, starszy, z którym większy problem ma z kolei Konfederacja. No i Nawrocki jest takim interesującym przypadkiem polityka, który jakby jest zdolny do łączenia wątków, prawda? No bo historyk, czyli tradycja jest ważna, religia jest ważna, jednocześnie poglądy dość wyraziście wolnorynkowe no i jego deklaracje raczej też nacjonalistyczne, więc potrafi łączyć jakoś te dwa nurty. No i pytanie jest takie dla mnie, czy to oznacza przekształcenie się właśnie tych obu formacji w jakiś przyszły byt, który by był w stanie być takim odpowiednikiem właśnie amerykańskiej partii republikańskiej, która łączy całą prawicę. Istnieją silne kontrargumenty, że dla Konfederacji byłoby to nieopłacalne, no bo jednak istnieje wysokie ryzyko, że wtedy PiS byłby dominujący w takim układzie, ale ta zmiana pokoleniowa, o której mówił redaktor Warzecha, może z kolei również mieć wpływ na to, bo gdyby to już było bez Jarosława Kaczyńskiego i gdyby to się miał dogadywać właśnie Czarnek z Morawieckim, z Bosakiem i z Mencenem, no to trochę zmienia dynamikę w tej sytuacji i jestem w stanie sobie wyobrazić taką partię, która pod 50% uzyskuje poparcia, jeśli byłaby właśnie prowadzona zgodnie z, powiedzmy, zmysłem strategicznym Jarosława Kaczyńskiego, ale przeniesionym w młodsze pokolenie. Jest to rzeczywiście możliwe, ale właśnie pod warunkiem, że to nie jest już PiS pana Kaczyńskiego, ale tu dodam jedną uwagę, że to również jest PiS bez pana Morawieckiego. Bo pan Mateusz Morawiecki symbolizuje dla ogromnej części wyborców Konfederacji wszystko, co najgorsze. Jest bardzo obciążony 7 latami sprawowania urzędu i mnóstwem swoich decyzji, które były kompletnie wbrew
właściwie większości DNA Konfederacji. Były i antywolnościowe, i antywolnorynkowe, i sprzyjały Zielonemu Ładowi, więc bez Morawieckiego także. To taki szczegół, ale dla mnie ważny, bo Ale to uważam jest tego pewnie, mi się wydaje, że on polityka ma... za wyjątkowo szkodliwego. Znaczy możesz mieć taką opinię, tylko że Ale nic jest nie część wskazuje. tej układanki. Moim zdaniem jest Tak. to ciągle... Nie, Znaczy wskazuje- dzisiaj akurat ma pewnie ja trochę mówię- słabszą pozycję, ale to jest ciągle Nie, jeden ale z czołów chwileczkę, bo w tej partii, nie? ja mówię o tym, bo wyszliśmy od tego, co pan redaktor Sawczuk powiedział na temat ewentualnego przyszłego połączenia tych formacji. I ja powiedziałem, że gdyby Konfederacja miała do takiej formacji wejść, to musiałaby to być formacja bez pana Morawieckiego. Tylko tyle powiedziałem. Nie mówię teraz o tym, jaką on ma pozycję, bo to jest też znamienne właśnie, że jego pozycja cały czas wydaje się w tym PiSie dzisiejszym dosyć mocna. Tak, to teraz jest trudno przewidzieć, trudno sobie wyobrazić, żeby te partie się połączyły. Ale pytanie, czy Karol Nawrocki pytałeś o jest w Karola stanie Nawrockiego. narzucić taką dynamikę polityczną, bo ja mówiąc szczerze, pół roku temu to mi się wydawało, że to jest w ogóle jakiś przypadkowy kandydat, prawda, i że to będzie jedna wielka porażka prawicy. I im dłużej kampania postępowała, nawet jak go widzę po zwycięstwie, to wydaje mi się, że w nim jest jakiś No potencjał. są takie sceny, oczywiście to jest bardzo trudno mówić na przykładzie czy na podstawie tego, co pokazuje, nie wiem, kilkudziesięciosekundowy filmik. Natomiast ktoś może zaryzykować i ja ryzykuję takie stwierdzenie, że te kilkadziesiąt lat życia i obserwacji polityki daje pewne podstawy, żeby też coś na podstawie takich właśnie krótkich zachowań i migawek stwierdzać. Mówisz o tym, jak wszedł na posiedzenie Rady Więc Bezpieczeństwa. tak, więc na pewno można powiedzieć, że to jest człowiek, który nie ma kompleksów i czuje się bardzo pewny siebie w środowisku, które jednak jest dla niego dosyć nowe. To jest ciekawe. To daje możliwości i daje potencjał, nie daje pewności, że będzie umiał to wykorzystać. Natomiast warto zwrócić uwagę, że on przychodzi na ten urząd jeszcze w innej sytuacji niż właściwie wszyscy dotychczasowi prezydenci. Bo po 2 kadencjach, i to jest chyba pierwsza taka sytuacja w III RP, kiedy po 2 kadencjach prezydenta z jednej formacji przychodzi prezydent reprezentujący w gruncie rzeczy tę samą formację, czy ten sam obóz polityczny, czyli tak jak mamy 3 kadencje z tego samego obozu politycznego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że on w związku z tym nie przychodzi na zasadzie kontrastu z poprzednikiem. Tak jak pan Andrzej Duda przyszedł na zasadzie kontrastu z tym troszkę, przepraszam, fajtłapowatym panem prezydentem Komorowskim, ale tutaj pan Morawiecki przychodzi na zasadzie kontrastu z człowiekiem z własnego, pan Nawrocki przychodzi na zasadzie kontrastu z człowiekiem z tego samego obozu politycznego. I teraz ciekawie jest spojrzeć, na czym ten kontrast polega. I to jest bardzo znaczące i to może rysować te pola, w których pan Nawrocki będzie miał coś do powiedzenia. Kwestia Ukrainy, asertywności w polityce zagranicznej, planów, na razie tylko planów, wykorzystywania prezydenckich narzędzi. Przecież jak spojrzymy na to, w jaki sposób prezydenckie narzędzia wykorzystywał pan Andrzej Duda, to tak naprawdę za bardzo ich nie wykorzystywał. Nawet jeżeli spojrzeć na liczbę wet do ustaw już po grudniu 2023 roku, to ona wcale nie jest jakaś rekordowa. To było 9 bodajże. Więc to nie jest dużo. Mało bardzo własnych projektów ustaw. Zadziwiająco mało. W sprawach międzynarodowych bardzo mieszane rezultaty. Były tam ciekawe wątki typu podtrzymywanie relacji z Chinami, to akurat bardzo doceniam i to przez całą tę prezydenturę, przez całe 2 kadencje było widać, ale kwestia Ukrainy będzie ciążyła bardzo mocno na dorobku pana prezydenta Andrzeja Dudy. W tych sensie sprawach, pozytywnym. w sensie negatywnym absolutnie. Więc Ja w bym tych, powiedział, że raczej w pozytywnym. więc Ja w też tych jestem sprawach, zaznaczę, że w tej sprawie mam radykalnie inne zdanie, że byłem krytyczny bardzo wobec prezydentury Andrzeja Dudy, to uważam, że w sprawie Ukrainy prowadził... to akurat mamy odwrotnie. Tak. Więc w tych sprawach pan Nawrocki może się zaznaczyć i na tych sprawach może budować jakieś nowe podejście do tego obozu prawicy. I tu zgadzam się też z panem redaktorem Sawczukiem, że on rzeczywiście wydaje się politykiem bliższym linii Konfederacji niż linii Prawa i Sprawiedliwości, ale są pewne tereny nieznane.
Na przykład dla mnie nie jest do końca jasne, jakie będzie jego stanowisko w sprawach gospodarczych. Jedna z tych rzeczy, z tych wątków, mnie bardzo bliskich jako publicyście, w których bardzo krytycznie oceniam prezydenturę pana Andrzeja Dudy, to kompletny brak wrażliwości na kwestie wolności gospodarczej i wolności w ogóle, zresztą takiej osobistej wolności. Pan Andrzej Duda podpisywał kompletnie bez śladu refleksji wszystkie projekty, wszystkie ustawy, które generował Sejm zdominowany przez PiS, które miały rys socjalistyczny, etatystyczny, paternalistyczny. Tam w ogóle nie było zero krytycyzmu, kompletnie. Tu w przypadku pana Nawrockiego, co pokazała również jego rozmowa na kanale pana Sławomira Mencena, coś się pojawia, jakaś refleksja, jakieś zainteresowanie się pojawia. No zresztą na przykład chociażby to, że pan Nawrocki zdecydował się spotkać, nie wiem, czy to odnotowaliście, ze środowiskiem kryptowaluciarzy. To było bardzo ciekawe. No nie tylko spotkać się, to wręcz giełda kryptowalut była sponsorem SIPAC-u w Rzeszowie, gdzie Nawrocki występował. No to jest też tak, to też jest znaczące. A to jest przecież taki kierunek, którym pan Andrzej Duda się w ogóle nie zajmował i w ogóle się nie interesował. Więc to wszystko pokazuje, że mogą tu być pewne zaskoczenia, ale na razie jest to terra incognita. To dwa słowa do tego, bo wydaje mi się, że to jest ciekawy wątek, ta kwestia gospodarcza. Mam wrażenie, że właśnie to stanowisko tak pośrodku między PiS-em a Konfederacją to jest przyszłość nie tylko tego, jak będzie wyglądać polityka gospodarcza po prawej stronie, ale również po stronie, nie wiem jak ją nazywać, liberalno-demokratycznej powiedzmy. Bo W odróżnieniu od niedemokratycznej. no... Nie chcę To wchodzić bardzo- w no detale, tak, bo ale- będę musiał 3 godziny robić teraz te komentarze, ale niezależnie od tego, jak się nazwie, po obu tych głównych, w obu głównych nurtach będzie taka mieszanka z jednej strony takiego właśnie deregulacyjnego, silnie wolnorynkowego podejścia, które będzie mówić o tym, że należy zdynamizować gospodarkę, że musi się wszystko, świat się szybko zmienia, więc trzeba inwestować, możliwie dużą swobodę dać tym, którzy są w stanie działać sprawnie i ta logika się też trochę przenosi na państwo, że ludzie coraz częściej oczekują, żeby to państwo działało równie sprawnie, jak nie wiem, właśnie jakaś aplikacja w telefonie, żeby to państwo też było w stanie szybko reagować i osiągać cele. I z drugiej strony, że w strategicznych zagadnieniach, takich jak choćby właśnie obronność, będzie musiała być silna obecność państwa, która będzie w jakiś sposób nie tylko czasem ukierunkowywać, ale wręcz działać aktywnie, bezpośrednio, uzupełniana też o aktywną politykę społeczną. Wydaje mi się, że to jest taka formuła, aktywna polityka społeczna plus taki duża przestrzeń do dynamicznej działalności rynkowej plus aktywność państwa w strategicznych punktach rzeczywistości, która będzie po prostu powodować, że będzie coraz mniejsze rozróżnienie między tymi dwoma głównymi nurtami politycznymi w Polsce. Chciałem, żebyśmy chwilę porozmawiali o rzeczy niezwykle ważnej, o instytucjach państwa polskiego. Wiadomo, że rozwijają się te państwa, które mają silne instytucje. To jest rzecz, która nam chyba najsłabiej wyszła przez te 35 lat. Nie zdołaliśmy, nie umieliśmy zbudować silnych instytucji. W każdym razie wiele z nich nie jest silnych. Na pewno wiele z nich nie cieszy się szacunkiem. No a w tej chwili jeszcze jest jakby instytucja wyborów, która w zasadzie była chyba jedną z niewielu, która tak naprawdę przez nas wszystkich była przez cały czas szanowana, tak? Nikt nigdy nie kwestionował tego wyniki wyborów. Teraz i ona jest podważana. Czy waszym zdaniem idzie czas na to, czy nie wiem, może Karol Nawrocki, tak? Czy może jakieś nowe siły, że jakby rośnie, bo ja mam wrażenie, że na pewno jest duża część społeczeństwa, która już to czuje, tak? Że to nie tak być powinno, że potrzebujemy normalnych, zdrowych, silnych instytucji, a teraz właściwie wszystkie instytucje, ich wiarygodność jest podważana i, żeby jasne, o niszczenie tych instytucji absolutnie oskarżam obie strony. Ale po pierwsze, jeżeli chodzi o wybory, no to mieliśmy taki dosyć mocny akcent kwestionowania wyników w 2014 roku w czasie wyborów samorządowych, co się zresztą nie potwierdziło, jeżeli chodzi o założenia, że doszło do jakiegoś oszustwa, bo raczej wszyscy specjaliści, którzy się temu potem przyglądali, są zgodni, że był to efekt tej tak zwanej książeczki wyborczej. Mówię tutaj o rzeczywiście ponadprzeciętnie wysokim
wyniku Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale no, wtedy taka aktywność obywatelska też kontroli wyborów, protesty przed siedzibą PKW, to wszystko miało też miejsce. Chociaż moim zdaniem no jednak było to zdecydowanie o poziom niżej niż to, co widzimy w tej chwili. Ale był już taki akcent. Potem rzeczywiście to ucichło, w kolejnych wyborach tego nie było. Natomiast nie wiem, czy można wszystkie, jak to mówisz, instytucje wrzucać do jednego worka Oczywiście, że nie i można załatwiać wszystkich. tym słowem, no bo instytucja wyborów to jest instytucja w sensie figuratywnym. Nie jest to jedna instytucja, tylko jest to kwestia samego systemu. Przy czym ja uważam, że no, to nie jest tak, że obiektywnie rzecz biorąc mamy podstawy, żeby w ten proces wyborczy wątpić. Wszyscy specjaliści, którzy się temu przyglądali, łącznie z autorami raportu dla Fundacji Batorego, wskazują, że ten proces jest naprawdę nieźle w Polsce zorganizowany. Jest zorganizowany lepiej. Ja mówię o podważaniu wiarygodności, tak? Znaczy jedna z sił No politycznych... dobrze, ale podważa. podważanie wiarygodności jest w tym momencie niezależne od tego, jak ten mechanizm rzeczywiście i obiektywnie funkcjonuje. Więc tutaj jakby zarzut o to, że coś zbudowaliśmy źle, jest nietrafiony, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale rozumiem, że stawiasz... ale ja tego zarzutu nie stawiam, jeśli Nie. chodzi o instytucję wyboru. Okej. No ale tak to trochę ująłeś, bo podałeś ten przykład. Nie, mówię, że w tej chwili podważa się, że w tej chwili się, znaczy, że mamy generalnie bardzo niski poziom zaufania do instytucji, tak? Wszyscy po kolei narzekają od lat, tak? Na aparat sprawiedliwości, jedną z fundamentalnych instytucji dla państwa i moim zdaniem jakby zawsze ten aparat działał w sposób nieefektywny, czasami nietransparentny i było bardzo wiele wobec niego zarzutów. I kolejne ugrupowania jakby ten stan pogarszały w ostatnich, No dobrze, w ostatnich latach. Ale jakie jest twoje pytanie? Pytanie było takie, ponieważ duża część społeczeństwa jakby coraz częściej o tym mówi i czy waszym zdaniem idzie czas na to, czy na przykład, nie wiem, nowy prezydent ma do tego potencjał, żeby spróbować odbudować chociażby wiarygodność aparatu sprawiedliwości? Ale na to nie ma jednej łatwej odpowiedzi. Znaczy, nie ma. Proces odbudowywania tych, no powiedzmy, instytucji, trochę w cudzysłowie, byłby tak skomplikowany, że moim zdaniem przekraczałby 2, może nawet 3 kadencje Sejmu, a ponieważ problem jest z kontynuacją działań w Polsce, bo tak jest widziana i robiona polityka, no to nadzieja na to jest mała. Raczej bym powiedział, że sens by był, gdyby nowa władza po zmianie skupiła się na 2 lub 3 najważniejszych kwestiach. Ale tutaj widzimy mnóstwo problemów. Jednym z takich punktów czy instytucji, jeżeli można tak powiedzieć, państwa, którym ja się przyglądam od lat bardzo krytycznie, jest policja. No taki wycinek. Mam akurat ulubiony i przyglądam się różnym działaniom policji. To jest instytucja, która jest bardzo ważna, bo jest to jeden z najczęstszych punktów stycznych, gdzie państwo kontaktuje się z obywatelem, właśnie funkcjonariusz policji, chociażby nawet drogówki, i jednocześnie jest to instytucja, w której jest nieprawdopodobna liczba patologii, wynikająca z tego, że każda władza, która przychodzi, traktuje policję jako instrument do wykonywania swoich politycznych poleceń i w związku z tym w ogóle nie ma tam żadnej poważnej reformy od lat. Łącznie z tym, że tak zwane szkolenie podstawowe policjantów było systematycznie skracane i w tej chwili jest jednym z najkrótszych szkoleń podstawowych w Europie, czy nawet na świecie, no co oczywiście ma swoje konsekwencje w tym, jacy ludzie potem wychodzą na ulicę do zwykłych patroli. I jakby nie ma tu nawet nie tyle planu, bo plan to pewnie można by zbudować, jak zreformować, i były już takie plany, jak zreformować policję. Nie ma woli i chęci. Prezydent nie ma akurat do tego instrumentów. No co, może zbudować i przedstawić projekt nowej ustawy o policji. Okej. Tylko że potem, jak przyjdzie władza, która rzeczywiście kontroluje ten akurat organ, ten wycinek państwa, no to ona by musiała niejako wyjść poza siebie, stanąć obok i powiedzieć, dobra, to my pozbawiamy się sami łatwego dostępu do tego instrumentu, który może być taki wygodny do zarządzania państwem, odcinamy sobie możliwość bezpośredniego wpływu na policję i używania jej tak, jak używał i rząd PiS, i używa obecny, bo uważamy, że to jest dobre dla państwa. No i znajdzie się taka siła,
no powiem szczerze, jednak dosyć mocno wątpię. To jest trochę tak jak z mediami państwowymi. Podobna sytuacja. No ja mam kilka odpowiedzi na twoje pytanie. Jedna jest taka, że dodałbym kontekstu trochę. No jest tak, że w całym świecie zachodnim widzimy na przykład rosnący krytycyzm wobec sądownictwa, tak? I że ono się tam jakoś rozchodzi na przykład z wolą ludu, że tak, no, czy z demokratycznym głosowaniem. Czyli jest jakieś takie napięcie. No, to zresztą od zawsze istnieje napięcie między sądownictwem a innymi władzami, no ale ostatnio się często w tej sferze politycznej manifestuje, tak? Instytucje i drugi kontekst historyczny nasz, to znaczy skąd my wychodzimy, tak? Jak wychodzimy z PRL-u i teraz się pytamy, czy nam się udało, czy nie udało zbudować dobre instytucje, no to trzeba porównać z tym, co było wcześniej. I mam wrażenie, ja nie przepadam właśnie za tym takim krytyczną opowieścią, że się nie udało, bo potem się okazuje jednak, że jak popatrzymy na szereg wskaźników, jak Polska się rozwijała w ostatnich 35 latach, to wiele tych wskaźników wygląda bardzo dobrze. Ale I gdyby nam się nie udało... nam się rozwój cywilizacyjny, natomiast nie udało nam się zbudować. Nie, to wydaje mi się, że wiarygodnych jedno bez drugiego jest trochę niemożliwe. To znaczy, gdyby nam się tak kompletnie nie udało zbudować instytucji, to by nie było takiego rozwoju. Czyli coś się jednak, w tym budowaniu instytucji udało. Teraz, żeby powiedzieć, że one mają uznanie, czy nie mają, no to jest właśnie kwestia długotrwałej stabilności. I teraz paradoks polega na tym, że w Polsce partie prawicowe stały się rewolucyjne, to znaczy są antysystemowe i uważają, że instytucje powołane w III Rzeczpospolitej są nieprawowite, że są zepsute od początku, że trzeba je w związku z tym wywrócić do góry nogami. Natomiast partie liberalne stały się konserwatywne i chciałyby ochronić istniejący system instytucjonalny, właśnie konstytucję, reguły takie, jakie zostały ustanowione w 1997 roku, no i ogólnie powiedzmy po okrągłym stole, gdzie się przyjęło, że jest jakaś taka konsensualna polityka, gdzie się dyskutuje w parlamencie, coś tam ustala i ta polityka nie jest radykalna. I teraz gdzie to wszystko zmierza? No, żeby w ogóle myśleć o tym, że miały być jakieś długo istniejące instytucje, które cieszyłyby się szacunkiem, to trzeba by było myśleć w taki sposób, że chcemy, żeby istniały w ogóle niezależne instytucje, niezależne od siebie, które mają jakąś własną tradycję, jakieś własne istnienie, które na przykład nie jest ściśle podporządkowane jakiemuś jednemu gremium decyzyjnemu, politycznemu w kraju. Natomiast raczej tendencje polityczne, nie tylko w Polsce, ale też globalne, kierują całe systemy polityczne w stronę tego modelu jedności władzy. To znaczy, żeby taki klasyczny trójpodział władz, nie mówiąc już o w ogóle jakiejś takiej wielości równoważących się i dzielących różnymi kompetencjami instytucji, żeby to trochę rozmontowywać jednak na rzecz takiej, no, wizji politycznej, czy to suwerenności, czy skuteczności, czy właśnie istnienia tego centralnego ośrodka decyzyjnego, który może powiedzieć, żeby było tak i żeby następnego dnia tak było, a nie żeby ktoś powiedział, że nie, zwróćmy uwagę jeszcze na to i na tamto i musimy tu jakiś kompromis znaleźć. Jeśli całość systemu politycznego zmierza w tym kierunku, to uniemożliwia na dłuższą metę szacunek wobec jakichś instytucji będących arbitrami, z wyjątkiem takich, które pełnią funkcje czysto techniczne, tak? No nie wiem, jakiejś tam Komisji Nadzoru Finansowego, no ale nawet Najwyższa Izba Kontroli jest obecnie polem walki politycznej, więc no, bardzo się kurczy ta liczba instytucji, które mogłyby rzeczywiście odgrywać taką rolę i myślę, że jest właśnie bardzo dużo powodów, dlaczego tak się dzieje. No ale sam trochę potwierdziłeś tym samym, że te instytucje no właśnie są... Ale nie z powodów, takie że nam się nie udało. No to różnie można, skoro nie ma, to się nie udało, ale... Ja jednak byłbym przeciwnikiem generalizacji, bo moglibyśmy oczywiście zrobić tu naprawdę długą dyskusję, grupując sobie te instytucje w różne rodzaje i nad każdą się zastanawiając. Z każdą jednak było trochę inaczej. No, były problemy z Komisją Nadzoru Finansowego, czy jak to się tam wcześniej jeszcze nazywało, swoiste, prawda? Z NIK-iem, no też ze względu na wybór obecnego wciąż jeszcze prezesa NIK-a. Bardzo jestem ciekaw, kto będzie jego następcą, bo mu się w tym roku kadencja kończy. Ale na przykład sądownictwo to jest jeszcze osobny rozdział, gdzie przecież no, decyzja podjęta na początku transformacji, absolutnie fatalna moim zdaniem, czyli żeby nie robić weryfikacji sędziów, a ta weryfikacja skutkuje tym, że do dzisiaj orzekają sędziowie, którzy byli po prostu dyspozycyjni wobec komunistycznego aparatu represji i wydawali wyroki, będąc totalnie dyspozycyjni wobec PZPR. I oni cały czas orzekają i są tacy w Sądzie Najwyższym również. No to jest po prostu skandaliczne. Tylko że no właściwie teraz to już co? No, trudno mi sobie wyobrazić, że teraz ci sędziowie zostają na mocy jakiejś ustawy usunięci. Trzeba by pomyśleć o tym jakoś inaczej. Były być może takie możliwości w przeszłości, żeby to inaczej jakoś rozwiązać, no ale nie zostały wykorzystane również przez rząd PiS. Natomiast mamy co mamy i trzeba pracować na takim stanie, takim systemie, jaki
jest z każdą instytucją, przyglądając jej się troszkę inaczej. Chociaż ja nie jestem generalnie zwolennikiem tej tezy o trwaniu postkomunizmu. Uważam, że ona jest w dużej mierze błędna. Zdaje się, Jarosław Kaczyński chyba w Przysusze znowu do tego nawiązywał w tym swoim wystąpieniu, mówiąc o postkomunizmie. No, wielu socjologów i politologów, teoretyków też szukało tutaj źródła przez wiele lat naszych problemów, ale jak wziąć niektóre z tych instytucji, to coś w tym jednak jest, bo powiedziałem już o sądownictwie, a gdyby wrócić do wspomnianej przeze mnie wcześniej policji, to do niedawna, jak się spojrzało na listę komendantów głównych, to do pewnego momentu, to chyba dopiero pierwszy był, zdaje się, pan komendant Szymczyk, pierwszy albo drugi, to wszystko byli milicjanci. No, bardzo często to było tak, że Poza w różnych, jednym był prokurator jeszcze, ale też PRL-owski, komendantem głównym w pewnym momencie. w różnych instytucjach było tak, że owszem, no ci postkomuniści już odchodzili, no bo też biologia działała, ale oni wprowadzali tę kulturę, prawda? I wprowadzali ludzi, którzy myśleli w podobny, No, o tym w właśnie podobny też sposób, mówię, tak? Też młodszych już ludzi, którzy nie mają nic wprost z komuną wspólnego, prawda? Ale coś tam dziedziczą. No. Taką instytucją, o której wspomniałeś zresztą, no, która kiedyś coś zaczynała działać, a teraz jest od już wielu lat naprawdę jest w ruinie. Telewizja zwana publiczną, nie mająca... Ja mówię rządowa albo państwowa. Tak, i to jest lepsza nazwa. Po kolei muszę powiedzieć, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość była rekordzistką, miała największe osiągnięcia na tym polu, aczkolwiek jak widać... To powiedzmy śmiało obecnie- o Jacek Kurski, bo to wymieńmy jednak tego człowieka z nazwiska, To prawda. przypominając jego zasługi. To prawda. Aczkolwiek to rzadko oglądam, a zdarza mi się włączać, bo oglądam jakieś fragmenty, to może nie jest aż tak dobrze, ale też obecna władza nieźle tak. momentami dorównują. Tak? Jak popatrzymy na... Znaczy nie chcę być poważniejszą, bo media publiczne powinny być ważne, tak? Na dyplomację, tak? Na to jak, i to nie jest zastrzeżenie do jednej władzy. W ogóle nie zbudowano tego aparatu. Tak? No moim zdaniem polska dyplomacja na poziomie takim niskim jest bardzo, bardzo nieefektywna. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? No dobrze. Ale rozumiem, że tu nie widzicie żadnej takiej trendu, jakiegoś powiewu, że idzie przekonanie i Ale- będzie nacisk społeczny, żebyśmy jakby do tego poważnie podeszli, żeby, nie wiem, To jest będzie ten punkt, wkrótce moment konstytucyjny, tak, być może, że będzie trzeba A jakby... to jest jeszcze coś innego. to jest ten punkt, do którego jeszcze się nie odniosłem właśnie, ale ja też nie jestem przekonany, że ludzie chcą tak naprawdę silnych instytucji. To znaczy istnieje na pewno jakaś grupa osób, dla których to jest ważne, ale jeśli popatrzeć w badania opinii publicznej, ostatnio takie badania dotyczące najmłodszych wyborców zwróciły moją uwagę, no to oni jednak często właśnie postrzegają państwo jako problem, a nie jako zasób i raczej wyobrażają sobie, że należy właśnie, no nie wiem, uwolnić energię, żeby tego państwa było mniej, żeby ono nie było opresyjne. Raczej taka opowieść, która gdzieś tam, no załóżmy w tym hashtagu tak dla CPK się wyrażała, żeby były jakieś tam ważne, duże inwestycje strategiczne państwowe, co oznacza również silne, sprawne instytucje i tak dalej, to mam wrażenie jest jednak mocno mniejszościowa opowieści dla wąskiego grona. Ale nie wiem, czy, też się zgadzam. nie wiem czy bym się z panem zgodził, dlatego że jednak jako klasyczny liberał będę bronił tego, że państwo ograniczone to nie jest państwo słabe. I ta grupa, o której pan mówi, może być absolutnie zaistnieniem kilkunastu istotnych dla państwa instytucji, żeby one były silne, takich jak policja, jak sądownictwo, jak prokuratura, tych, które wypełniają te podstawowe funkcje państwa, ale to nie znaczy, że są zwolennikami polityki, którą prowadziło PiS, czyli skrajnego etatyzmu i skrajnego paternalizmu, no bo tam mieliśmy z kolei i ogromne poszerzenie zakresu kompetencji różnych instytucji i jeszcze ich pączkowanie, właściwie nieskończone. Więc to są jednak... Ja z dwie tym bym różne się zgodził, rzeczy. że może powstać publiczność na taką opowieść. Jeszcze nikt nie przedstawia takiej opowieści, to może trochę tak jest. No trochę Ale- konfederacji. Ale że można by sobie zdobyć publiczność na taką opowieść i to jest trochę, wydaje mi się, właśnie ten punkt docelowy, jak mówiłem o podejściu do gospodarki w obu tych głównych nurtach politycznych, to że ono będzie właśnie, wydaje mi się, zmierzać w tych kierunkach. To znaczy, że jest jakaś ograniczona liczba silnych instytucji, które właśnie no, muszą działać jak ta aplikacja w smartfonie, że wszystko tam szybciutko i można update'ować i tak dalej, że to jest
wyraz takiej właśnie sprawczości państwa i ta przestrzeń wolności na drugą nóżkę, która właśnie umożliwia obywatelom działalność. Także A ja się nie zgadzam z jednym, co powiedziałeś, ten tak dla CPK, w cudzysłowie, tak? Bo to co No, on to daj jako symbolizował, prawda? Moim zdaniem to jest ruch bardzo poważny. I nie mówię o samym ruchu, bo sam ruch jest, nie zadziałał politycznie, tak? Ale już odniósł, po pierwsze miał duży wpływ na decyzję chociażby poprzedniego rządu. Po drugie, moim zdaniem ten trend, ten duch, który on niósł, jakby i próbował przejmować PiS i Karol Nawrocki wręcz wprost przejmował o tym, ale tak samo to tym językiem momentami mówił Donald Tusk. no ale I politycy próbują wszystko zasysać. Jak był Nie, no moment, jasne, tylko że jak to był poczuli, moment że... ruchów miejskich, to wszyscy byli wrogami betonozy, w sensie, no to jest, wiesz, to jest tak, że No tak, ale to jest silne, ale ja nie myślę, że to jest mniejszościowe. Ja myślę, że to jest bardzo... Stąd moje było pytanie tak naprawdę, bo ja w tym widzę pewien potencjał, tak? Oczywiście mogę się przeliczyć, może, bo to jest rzecz trudna dzisiaj do zmierzenia. To spróbujmy podsumować to. Cały czas trwa bardzo burzliwe posiedzenie Sądu Najwyższego. Na czym polega ta burzliwość? Bo już burzliwa, to przecież sędziowie ze sobą się tam nie spierają. Po pierwsze, przed Sądem Najwyższym jest demonstracja. Ale jest tam więcej niż 40 osób? No, na zdjęciach, ze zdjęć wynika, że sporo. Szef PKW występuje prokurator generalny, zabiera głos, tam są polemiki między sobą, tam dużo się dzieje. No ale to efekt poznałem pewnie, jak Państwo już będziecie oglądać ten program, to będzie znana ostateczna decyzja. Tutaj tak jeszcze ostatecznie zobaczymy 6 sierpnia, co się zdarzy. Nie no, decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest ostateczna. Z punktu widzenia prawa nie ma nawet możliwości odwołania się od niej. To jest ostateczna decyzja. Ale zawsze można... według jednej perspektywy prawnej przynajmniej. Znaczy, powiedzmy tak, nikt nie kwestionuje tego, że ostateczna jest decyzja Sądu Najwyższego. Tak, Bo tutaj już nie ma tego Tak, punktu no tylko spornego. właśnie tam minister Bodnar chciał, żeby Izba Pracy rozpatrywała, a nie... No ale są bardzo poważni profesorowie prawa, którzy rozmaite dziwne teorie w ostatnim czasie przedstawiali. Także to też pokazuje, w Wydaje jakim mi się, momencie jesteśmy. że robienie sensacji, czy takie suspensu z tego, że nie wiemy, jaka będzie decyzja, jest pewną przesadą, bo chyba nikt się nie spodziewa, że ona będzie negatywna w sensie unieważnienia wyborów. Ja też się tego nie spodziewam. Mówię o tym, że jeszcze w trakcie, kiedy nagrywam ten program, jeszcze nie ma. Dobrze, podsumowując, czy waszym zdaniem i możemy się spodziewać powolnej zmiany układu politycznego i w ogóle sposobu uprawiania polityki w Polsce, czy po prostu mamy tylko i wyłącznie do czynienia z kolejną zmianą, raz to idzie w tę stronę, raz w drugą stronę, ale sposób uprawiania polityki w Polsce się nie zmieni. No, powolną zmianą to zawsze, nie chcę unikać pytania, ale zawsze się dokonuje jakaś powolna zmiana sposobu uprawiania polityki. Jak sobie porównamy politykę dzisiejszą z tą na przykład sprzed, nie wiem, 10 lat, no 2014-15, no to jest inna polityka, jest w innym momencie. Tak? Jesteśmy po tym zwrocie, którego dokonał PiS zarówno w sensie ustrojowym, jak i w sensie komunikacji politycznej, tego w jaki sposób władza przedstawia własne osiągnięcia, że próbuje na przykład napompować wszystko niesamowicie, tak? Że wszystko jest największe, najwspanialsze, że dzieje się teraz od razu i zaspokaja życzenia wszystkich. Po wprowadzaniu 500+, które zmieniło też logikę debaty politycznej w Polsce, podejście do tego, jak się należy odnosić do polityki społecznej, te zmiany się dokonują. To, co się nasila, powiedzmy, od 20 lat, no to jest, czy nasila, to jeszcze zobaczymy, no bo jeśli uważacie, że ten duopol będzie słabnąć, to może tak nie będzie. Ale jest ta kwestia polaryzacji, która jakoś organizuje wyobrażenie o tym, jak wygląda scena polityczna, bo istnieją systemy polityczne, które nie są oparte na zasadzie polaryzacji, gdzie jest na przykład kilka partii, które mają różne poglądy i one wchodzą w różne koalicje i się spierają na jakieś tematy. To jest możliwe. U nas to tak nie wygląda, a z tym się wiąże cały szereg dodatkowych konsekwencji, bo jeśli mamy do czynienia z taką quasi-szmitowską wersją polityki, gdzie mamy przyjaciół i wrogów i to jest pierwsza zasada organizująca wszystko pozostałe, no to opowiedzenie się po pewnej stronie nagle się okazuje, że definiuje inne nasze poglądy, tak? Że to nie jest tak, że najpierw mamy jakieś poglądy i potem na kogoś głosujemy, tylko najpierw gdzieś się zapisaliśmy, a potem się dowiadujemy, jakie mamy poglądy. Ten pakiecik przychodzi. Więc no ale tak działa. Ale jak ich nie masz, to okazuje się, że je masz. Tak działa ta forma polityczna. Ona się wykształciła również w jakimś momencie. Nie była naturalnie dana.
istniała, tak? To ona się pojawiła, umacnia się i no jednak też tak jest, że akurat ten właśnie główny aktor po prawej stronie, Jarosław Kaczyński, on po prostu, to jest jego filozofia polityki. On ma takie poglądy, czyli to powoduje, że dopóki on decyduje o tym, co się dzieje na prawicy, to jest dużo trudniej wyjść z tej formuły, bo on po prostu uważa, że tak się że tym jest polityczność, tak? Że Zresztą lubi Karla Schmitta. on powiedział w wywiadzie swoją drogą dla niemieckiego FAZ, że jego dwóch ulubionych filozofów polityki, no to jest Karl Schmitt i Niccolo Machiavelli, więc taki zestaw, powiedziałbym, ofensywny. No więc jeśli tak jest, to rzeczywiście utrudnia zmianę tej formuły, prawda? Ale oczywiście No, ale jego wpływ, czas płynie, ale jego wpływ ludzie się starzeją. maleje. Na pewno nie ma... Na razie to jego wpływ nie maleje, wydaje mi się. Jego wpływ się utrzymuje raczej na stale wysokim poziomie i nie mam poczucia, że maleje, ale oczywiście za 10 lat, jak zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja w porównaniu z tym, co było 10 lat temu, no to może ten jego wpływ będzie już zupełnie inny. 86 lat będzie miał. No, wciąż można w tym wieku rządzić partią, myślę, z tylnego siedzenia. To jeszcze jedna w podsumowaniu, przepraszam, bo zapomniałem wcześniej powiedzieć. Pan powiedział, że zasługą pana Kaczyńskiego i teraz trochę skojarzyłem to, bo pan powiedział, że jego siła wciąż jest duża, jest to, że wybrał pana Nawrockiego. No właśnie nie, dlatego że jaka była główna motywacja pana Kaczyńskiego? Żeby nie rozwalić sobie układów partii. A gdyby powierzył tę rolę któremuś z tych protagonistów wewnątrzpartyjnych, to by sobie ten układ zachwiał. Więc tak naprawdę jego zasługa, jeżeli chodzi o pana Nawrockiego, sprowadzała się do tego, że wybrał najmniej niekorzystny dla siebie z punktu widzenia rozgrywki wewnątrzpartyjnej wariant. Potem on nie uczestniczył właściwie w kampanii. Więc To wiesz, można powiedzieć, i to jest prawdziwy geniusz. Dokładnie. Nie dość, że partię utrzymał, to jeszcze wygrał wybory. Wygrał wybory, nic i przy tym nic nie robił. Nie wiem, czy to dokładnie, czy to osłabia jego... Natomiast rzeczywiście bardzo się cieszę, że pan powiedział o tej polaryzacji, która w dużej mierze determinuje to, jak działają politycy, no bo to trochę jest tak, że to jest niestety takie negatywne, błędne koło. Politycy na tym żerują, więc to wzmacniają, więc to rośnie, więc oni na tym bardziej żerują i to wzmacniają. I oczywiście najfajniejszym układem, jest być może jedynym, który w warunkach głębokiej polaryzacji może funkcjonować, jest układ duopolu. Dlatego, kiedy mówię o tym, że duopol będzie słabł, moim zdaniem, no to jednocześnie pamiętam o tym czynniku, o którym pan powiedział i zastanawiam się, czy ci, którzy przyjdą w miejsce tego duopolu, będą próbowali też na tej polaryzacji żerować, czy może wybiorą jednak jakiś inny model, jeżeli będą w stanie. Chociaż prawdę mówiąc, gdyby ten duopol miał zostać zastąpiony przez jakiś inny z nową jakością, to może ja bym nawet był w stanie to przeżyć. Tylko jakość tego duopolu, który mamy dzisiaj, tego duopolu dwóch starszych panów, którzy się szczerze, osobiście też nienawidzą i ze sobą walczą, on jest faktycznie dla państwa absolutnie destrukcyjny. Więc nawet już jakimś osiągnięciem byłoby, gdyby ci aktorzy duopolu zostali zastąpieni przez jakichś innych, może bardziej merytorycznych. Też jestem tego samego zdania i też bym tego bardzo chciał, ale jest jeszcze jedna możliwość. Że zostanie zastąpiony czymś gorszym. Że wiele razy nam się wydawało, że gorzej być nie może. Pamiętam końcówkę rządów AWS-u. Wydawało się, że gorzej już być nie może, że już bardziej się nie może. To następnego dnia dowiedzieliśmy się jakieś kolejne rzeczy. I może będzie jakieś tak, że będziemy wspominać, a pamiętacie ten duopol? Trzymali Polskę w jakichś ryzach. Było porządnie. Polska się rozwijała. Obyśmy tak nie myśleli. Tomek Sawczuk, Łukasz Warzecha, bardzo wam dziękuję. Dziękuję państwu. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy waszym zdaniem możemy liczyć na lepszą politykę? Możemy na pewno cień nadziei na to dają absolwenci Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Jeśli państwo chcieliby dostać się do szkoły, to trwa właśnie nabór dla słuchaczy Układu Otwartego. Mamy 10 miejsc, tak sobie umówiłem się z Instytutem, dla państwa. Aplikujcie, napiszcie ten tekst, o tym przypominam. Napiszcie o 3 rzeczach, które waszym zdaniem powinno być przedmiotem porozumienia między rządem a prezydentem, które są w miarę realistyczne. Link i adres mailowy znajdziecie pod nagraniem. Dziękuję bardzo, to wszystko. Do zobaczenia. Nagraj to w Blisko.